Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Serdecznie zapraszam orszak rektorski. Serdecznie Państwa witam na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023-2024 w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Nazywam się Marta Myszewska i mam przyjemność dzisiaj Państwa ugościć. Szanowni Państwo, zapraszam do odśpiewania hymnu Polski. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Bardzo dziękujemy. Proszę o zasiąść.
Bardzo proszę o zabranie głosu Jego Magnificencję rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, profesora Jerzego Pawła Nowackiego. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję we własnym imieniu oraz Senatu i uczelni, że chcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie i uczestniczyć w inauguracji roku akademickiego 2023-2024, a następnie wysłuchać wykładu profesora Adama Kuzralińskiego Bioinformatyka – nowe perspektywy. Pragnę przywitać dostojnych gości. Pana Miyajimo Akio, ambasadora Japonii w Polsce, wraz z panem Koichi Kojima, zastępcą dyrektora Wydziału Kultury Ambasady Japonii. Pragnę bardzo serdecznie przywitać pana senatora Marka Borowskiego z małżonką. Witam panią posłankę Barbarę Nowacką, zastępczynią przewodniczącego podkomisji do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, przewodniczącą Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej. Witam panią Renatę Kaznowską, zastępcę prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Witam również panią Joannę Gospodarczyk, dyrektor Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Niezwykle serdecznie witam rektorów warszawskich, profesora Zbigniewa Gaciąga, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesora Piotra Wachowiaka, rektora Szkoły Głównej Handlowej, przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, profesora Krzysztofa Filipiaka, rektora Uczelni Medycznej imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Bardzo serdecznie witam profesor Ewę Krogulec, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Warszawskiego. Witam profesora Roberta Zalewskiego, prorektora do spraw studenckich Politechniki Warszawskiej. Witam profesora Protta Januszkiewicza, prorektora do spraw współpracy zewnętrznej i promocji Akademii Sztuk Pięknych. Witam profesora Kazimierza Tomalę, prorektora do spraw rozwoju Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Witam profesor Annę Odrowosz-Koates, prorektor do spraw rozwoju Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Witam profesor Jolantę Żyśko, prorektor do spraw promocji i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Witam profesora Wiesława Czołpińskiego, prorektora do spraw kształcenia i studentów Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza. Witam profesor Monikę Szyłkowską, prorektor do spraw studenckich Wojskowej Akademii Technicznej. Witam księdza profesora Bogusława Milerskiego, prorektora do spraw finansów i rozwoju Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Witam profesor Ewę Gruszczyńską, prorektor do spraw międzynarodowych SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego. Witam profesora Roberta Rządcę, prorektora do spraw badań naukowych Akademii Leona Koźmińskiego. Witam księdza profesora Marka Dobrzenieckiego, kierownika podyplomowych studiów z etyki dla nauczycieli Akademii Katolickiej w Warszawie. I witam panią Magdalenę Wypych, kanclerz Collegium Civitas. Witam byłych rektorów. Profesora Marka Krawczyka, byłego rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam Staszka Dziekońskiego, byłego rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Waszyńskiego. Przepraszam.
Witam generała profesora Bogusława Smulskiego, przewodniczącego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, byłego rektora Wojskowej Akademii Technicznej. Witam profesora Andrzeja Eliasza, byłego rektora Uniwersytetu SWPS. I profesora Jerzego Nowosielskiego, byłego dziekana Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Warszawskiej ASP. Witam profesora Tadeusza Burczyńskiego, dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, wraz z profesor Iwoną Pokorską, pełnomocnikiem dyrektora do spraw równości, oraz profesorem Pawłem Dłużewskim. Witam profesora Michała Karpowicza, zastępcę dyrektora do spraw naukowych Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego. Witam panią Gudrun Hardiman-Polros, dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie, wraz z panią Anną Maćko, referentką do spraw nauki. Witam doktora Józefa Zalewskiego, dyrektora Muzeum Azji i Pacyfiku. Witam profesora Ryszarda Jabłońskiego, prezesa Salonu Przyjaciół Japonii. Witam pana Marcina Gasia, kierownika działu IT Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Witam profesora Tadeusza Skoczkowskiego z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Witam pana Dahiro Herberta, radcę ambasady Rwandy. Witam pana Jerzego Białusza, prezesa spółki Inventia. Witam profesor Annę Boguszewską-Hachulską, prezesa zarządu Genomet S.A. Witam pana Artura Pomiernego, wicedyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Witam pana Andrzeja Zielińskiego, eksperta R&D Orange Innovation. Oraz przedstawicieli Wirtualnej Polski, panią Aleksandrę Radziewską-Wyludek, panią Annę Mazur i pana Pawła Milewskiego. Witam. Witam serdecznie przyjaciół Akademii, panią Marię Trąbczyńską i panią Hannę Bakułę. Na koniec witam wyjątkowo serdecznie pana Włodzimierza Paszyńskiego, byłego mazowieckiego kuratora oświaty, wiceministra edukacji narodowej, zastępcę prezydenta miasta stołecznego Warszawy, wspierającego naszą uczelnię od początku jej działalności. W końcu witam osoby tu najważniejsze, to jest naszych studentów. Szczególnie gorąco pragnę przywitać studentów pierwszego roku. Wnosząc w naszą uczelnię swoje zdolności i plany, studiując i rozwijając swoje talenty, przyczyniają się do wzbogacenia jej zasobów intelektualnych. W tym roku wyjątkowo serdeczne słowa chciałbym skierować do grupy studentów zagranicznych, którzy podejmują naukę w naszej uczelni. Wiem, że decyzja o studiowaniu za granicą wymagała od was wielu wyrzeczeń i podjęcia czasem trudnych decyzji. Mam nadzieję, że wiedza zdobyta na studiach, nie tylko ta formalna, ale też kontakty ze społecznością akademicką w Polsce, pomogą wam w przyszłości w budowaniu wolnego, demokratycznego świata. Jednocześnie chciałbym zapewnić studentów ukraińskich, że solidaryzujemy się z walką Ukrainy o wolność. W tym roku zaczęliśmy szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla informatyków z Parlamentu Ukrainy, Miejskiej Administracji w Kijowie oraz Agencji Państwowej Ukrawtodor. W trakcie programu zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa, które pozwolą im aktywnie testować systemy informatyczne w Ukrainie. Nauka praktycznych umiejętności odbywa się w oparciu o cyfrowe laboratoria specjalistyczne udostępnione przez partnera programu firmę Cyberskiller.
Laboratoria dostępne są w chmurze, dzięki czemu uczestnicy nie muszą przyjeżdżać na zajęcia do Polski, mają do nich bezpośredni dostęp z Ukrainy. Cały program odbywa się przy asyście i wsparciu specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa, wykładowców naszej akademii. Na przełomie lipca i sierpnia w naszej uczelni prowadzone były wspólnie z Japan International Cooperation Agency szkolenia dla uchodźców ukraińskich z umiejętności IT, taka jak znajomość narzędzi do tworzenia stron internetowych, czy też programowania w języku Python. Dzisiejsza uroczystość skłania mi do przypomnienia misji, z jaką tworzyliśmy Akademię i jaka nam do dziś przyświeca. Składa się ona z 3 filarów. Pierwszym jest kształcenie specjalistów potrafiących twórczo i z zaangażowaniem pracować w ważnych dla rozwoju Polski praktycznych działach zastosowań technik komputerowych. Kolejnym celem działania uczelni jest prowadzenie badań naukowych w zakresie kreowania i zastosowania technik informacyjnych, bez których współczesny świat nie jest możliwy. I po trzecie, jakże ważnym filarem naszej działalności jest rozwój współpracy między Polską i Japonią we wspólnym wykorzystaniu potencjalnych możliwości płynących z połączenia nowoczesnej technologii i wysokiej kultury pracy zespołowej Japończyków z tradycjami nauk ścisłych i indywidualizmem Polaków. Chciałbym teraz omówić nasze osiągnięcia i nasze plany na przyszłość. Obecnie w Warszawie i w naszej filii w Gdańsku kształcimy prawie 6 000 studentów na wydziałach informatyki i mamy wszelkie uprawnienia do nadawania stopnia inżyniera, magistra, doktora i doktora habilitowanego w informatyce technicznej i telekomunikacji. Działają liczne koła naukowe, a nasi studenci wygrywają wiele prestiżowych międzynarodowych konkursów. Kształciliśmy nie tylko na kierunku informatyka, ale i w dziedzinach, gdzie mają one istotne zastosowanie w zarządzaniu, sztuce, grafice i designie. Na Wydziale Zarządzania Informacją na unikatowym kierunku łączącym informatykę z zarządzaniem, gdzie kształcimy kadrę zarządcą dla firm i działów informatycznych, studiuje obecnie ponad 600 studentów. Ponieważ 80% programu tego unikatowego kierunku należy do informatyki, możemy śmiało powiedzieć, że obecnie studiuje u nas 6,5 tysiąca przyszłych informatyków, stanowiąc tym samym najliczniejszy ośrodek kształcenia informatyków w Polsce. Techniki komputerowe dawno już nie są tylko narzędziem służącym do usprawniania życia i rozwoju technologii. Stały się też, szczególnie wśród młodego pokolenia, środkiem wyrazu artystycznego. Dlatego też utworzyliśmy w naszej uczelni Wydział Sztuki Nowych Mediów. Jest to jedyne w skali kraju połączenie technik komputerowych z edukacją artystyczną. Studenci tego wydziału oprócz klasycznego wykształcenia otrzymują wiedzę z zakresu multimediów, programowania, animacji komputerowej i rzeczywistości rozszerzonej. Obecnie kształcimy na kierunkach grafika i architektura wnętrz ponad 1000 studentów, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy w reklamie, animacji, grach komputerowych. I na tym kierunku posiadamy też uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania. Ponieważ na prawie wszystkich kierunkach prowadzimy również nauczanie w języku angielskim, studenci zagraniczni w tej chwili pochodzą z 78 krajów i stanowią 24% ogółu studiujących. Możemy więc z przekonaniem stwierdzić, że Akademia jest nie tylko polsko-japońska, ale też w pełni międzynarodowa. Kolejnym filarem naszej misji było utworzenie Ośrodka Badań i Rozwoju Technologii Informatycznych. Największy wydział ma tu oczywiście Wydział Informatyki, najstarszy i początkowo jedyny nasz wydział. Od lat prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie technologii informacyjnych. Osiągnięcia artystyczno-badawcze Wydziału Sztuki Nowych Mediów są rozpoznawalne na międzynarodowym rynku edukacyjnym. Jesteśmy partnerem wieloletnich międzynarodowych projektów artystyczno-badawczych. Prace naszych studentów znalazły się na licznych międzynarodowych wystawach. Chciałbym w tym miejscu złożyć podziękowanie wszystkim, którzy do tych osiągnięć dydaktycznych i naukowych
się przyczynili. Drogie koleżanki i koledzy, to wynik waszej pasji poznawczej, najwyższych umiejętności i kwalifikacji, zaangażowanie w rozwój uczelni i umiejętności tworzenia zespołów badawczych. A teraz kolej na trzeci filar, budowę mostu pomiędzy Polską i Japonią. Propagujemy wiedzę o kulturze, sztuce i historii Japonii zarówno poprzez edukację w tym zakresie, jak również uczestnicząc, organizując wydarzenia artystyczne i kulturalne. Współpraca i bliskie więzi z Japonią zaowocowały rozwojem kolejnego kierunku studiów. W tym roku edukację zaczyna kolejny już rocznik studentów kulturoznawstwa na Wydziale Kultury Japonii. Pozwolę sobie na koniec zwrócić się ponownie do naszych studentów. Mimo prób deprecjonowania wyższego wykształcenia jako czynnika niepotrzebnego na współczesnym rynku pracy, to jednak niezmiennie jest ono najpewniejszą przepustką do dobrej, ciekawej pracy, kariery zawodowej i materialnej, a przede wszystkim do umiejętności rozwijania się i zdobywania wiedzy i otwartego, innowacyjnego patrzenia na świat. Pragnę do was zaapelować, żebyście poważnie potraktowali naukę, gdyż studia, w szczególności informatyczne i nauk pokrewnych, wymagają dużego zaangażowania oraz systematycznej pracy. Szczególnie pragnę podkreślić tu wagę systematyczności nauki. Zarówno poszczególne wykłady, jak i cały program nauczania stanowią logiczną całość i wszelakie zaległości, kumulując się, uniemożliwiają zrozumienie następnych zagadnień. Jednocześnie namawiam was do aktywności w zdobywaniu wiedzy i pamiętania, że my, pracownicy uczelni, chcemy wam pomóc w nauce. Zadaniem szkoły wyższej jest nie tylko przekazywanie wiedzy, lecz przede wszystkim kształtowanie studenta do życia w społeczeństwie i dla społeczeństwa. Na człowieku wykształconym ciąży szczególna odpowiedzialność za organizację życia w kraju, za instytucje nim zarządzające. Dlatego też bardzo apeluję do was o aktywny udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Pragnąłbym wyrazić nadzieję, że wszyscy Państwo rozpoczynający naukę, czy też na studiach pierwszego, drugiego czy trzeciego stopnia, wraz z Waszymi starszymi kolegami oraz nauczycielami akademickimi będziemy współtworzyć uczelnię, że stanie się ona naprawdę naszą uczelnią. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Zapraszam na scenę ambasadora Japonii w Polsce, pana Miyajima Akio. Dear Rector Novatsuki, dear faculty members, dear students, ladies and gentlemen. It is a great honor to attend at your inauguration ceremony of the academic year 2023-2024, which will witness the 30th anniversary of the establishment of the Polish-Japanese Academy of Information Technology. I would like to congratulate the new students on their enrollment at this excellent academy. I would also like to pay tribute to all the staff and faculty members who work tirelessly every day and night to ensure high standard of educational environment. Today, on this occasion, I would like to touch on just 3 points. First, I would like to start on Japan-Poland relations. I have been in Poland for almost 3 years as Japanese ambassador. I can report to you now with great pleasure, our bilateral relationship has become much closer. Japanese Prime Minister visited here twice this year, foreign ministers 3 times. The brutal Russian invasion against Ukraine and Poland's big and strategic role in humanitarian and also military assistance to Ukraine have made Poland much, much more important in the world. I'm very glad to witness also that the relationship between this academy and JICA
Japan International Cooperation Agency has been revived and strengthened. As you know, JICA made a major contribution to the establishment of this academy 29 years ago. JICA's former president Kitaoka and current president Tanaka visited here, and you hosted IT literacy training for Ukrainian refugees in cooperation with JICA. I have learned that President Tanaka was so moved and reported to Prime Minister Kishida about your academy's successful development, which has produced many excellent graduates. Second, I'd like to ask you to remember well one historical episode between Japan and Siberian children. 100 years ago, in response to urgent requests from Polish Siberian Rescue Committee, Japan helped nearly 800 Siberian orphans who suffered from dire conditions by bringing them to Japan and providing warm cares. After they recovered their health and energy, they managed to return safely back to Poland. On Tuesday last week, 26 September, the 100th anniversary ceremony was held here in Warsaw. 130 descendants of the orphans and their families, the First Lady, and a representative of Fukudenkai, which took care of 400 Siberian orphans in Tokyo, and other 300 guests gathered to commemorate the humanitarian episode. The Circle of Goodwill was forwarded from Japan to Siberian orphans 100 years ago. Today, humanitarian hand has been extended from both Poland and Japan to Ukraine. A friend in need is a friend indeed. Sprawiedliwy przyjaciół poznaje się w biedzie. I really believe so. I would like to request all of you here, good friend of Japan, to join effort to remember and pass on to the next generation this beautiful humanitarian episode by Japan to save Siberian children. I appreciate our friendship between Japan and Poland over the last 100 years and firmly believe in its development further in the next 100 years. Third, I strongly encourage you to visit and discover Japan, where modernity and traditions merge. Japan was one of the earliest countries to recognize the independence of Republic of Poland in 1919, and is a true friend of Poland, which share common values of democracy, freedom, and rule of law. Japan, currently G7 president, is leading economy with cutting-edge technologies. From April to October 2025, Japan will host the biggest and the most important event, the Osaka Expo. Go to Japan, seeing is believing. I'm convinced that your university will continue to grow and succeed beyond its 30th anniversary, and sincerely hope that each and every one of the students will become innovative leader in the future and contribute to the development of Poland, strengthening of Polish-Japanese relations, and the building of prosperous and peaceful world. Work hard, good luck, and great success. Japonia i Polska to dwa kraje kwitnącej przyjaźni. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. A teraz zapraszam na scenę zastępcę prezydenta miasta stołecznego Warszawy, panią Renatę Kaznowską. Jego magnificencjo rektorze, szanowne grono akademickie, a przede wszystkim studenci i studentki.
W dniu inauguracji roku akademickiego 2023-2024 składam serdeczne życzenia wszystkim członkom i członkiniom społeczności Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. To wyjątkowy czas, kiedy otwierają się nowe możliwości i z nowymi siłami wracamy do zdobywania kolejnych doświadczeń. Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym oraz społecznym, który przyciąga badaczy i badaczki nie tylko z naszego kraju, ale również z całego świata. Jest miastem, który łączy ludzi z całej Polski i ze świata. Uwielbia ich energię i daje im wolność myślenia i działania, z której rodzą się nowe, wspaniałe idee. Wieloletnia tradycja akademicka oraz dążenie do doskonałości sprawiają, że nasze miasto jest miejscem niezwykłym, gdzie kształtują się przyszłe pokolenia twórców. Dla mnie, prezydenta miasta stołecznego Warszawy, jest niezmiernie ważne wspierać i pielęgnować atmosferę intelektualnej pasji oraz zaangażowania. Obecnie w dobie dynamicznych zmian społecznych i technologicznych ważne jest, by uczelnie spełniały swoją rolę jako centra generowania wiedzy oraz ośrodki przekazywania umiejętności niezbędnych w zmieniającym się świecie. Rewolucja cyfrowa, w tym rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji, stawia przed nami wyzwania dotyczące metod kształcenia, prowadzenia badań naukowych, a także miejsca i roli akademii w społeczeństwie. Nowoczesne podejście i możliwości, które daje Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, wyróżniają Państwa uczelnie na akademickiej mapie Warszawy. Dziękuję za wspólne działania oraz za zaangażowanie w życie stolicy. Życzę wszystkim studentom i studentkom, pracownikom naukowym oraz wszystkim osobom związanych z Akademią owocnej współpracy, pasjonujących odkryć naukowych oraz niezapomnianych chwil spędzonych w murach uczelni. Niech ten rok akademicki przyniesie Państwu nowe perspektywy i osiągnięcia. Gratuluję wszystkim bycia częścią Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i życzę sukcesów w tym nowym roku akademickim. Z wyrazami szacunku Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Ja przyłączam się do życzeń. Życzę wspaniałego, dobrego roku akademickiego, wspaniałych przyjaźni na całe życie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Inauguracja roku akademickiego to przede wszystkim wielkie święto studentów, którzy rozpoczynają swoją nową naukową drogę w murach naszej uczelni. Jest nam niezmiernie miło przywitać Was w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Aby tradycji stało się zadość, przystąpimy teraz do immatrykulacji nowych studentów, którą poprowadzi pani prorektor, profesor Aldona Drabik. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do bardzo istotnego punktu naszej uroczystości. Uprzejmie proszę Państwa o powstanie. Drodzy studenci, będę czytać słowa przysięgi i proszę o potwierdzenie tych słów słowem ślubuję. Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jego społeczności, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz dbać o godność i honor studenta Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Bardzo serdecznie dziękuję. Gratuluję. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy i gratulujemy wszystkim studentom rozpoczynającym ten szczególny 30. rok akademicki w naszej Akademii. A teraz zapraszam do zabrania głosu przedstawicielkę samorządu studenckiego, panią Klaudię Michalską. Dzień dobry Państwu. Szanowny Panie Rektorze, Szanowni Państwo Prorektorzy, Szanowni goście, Szanowni Państwo, drogie studentki i studenci. Jako przedstawicielka samorządu studenckiego Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych jestem tu dzisiaj z Wami, aby serdecznie powitać Was na tej wyjątkowej inauguracji roku akademickiego. To wydarzenie ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ otwiera drzwi do celebrowania 30. roku istnienia naszej uczelni. Przy tej okazji chciałabym podzielić się z Wami kilkoma myślami. Nasza uczelnia to miejsce, w którym nauka spotyka się z pasją, a nasi wykładowcy, studenci, jak i personel tworzą małą wspólnotę pełną inspiracji. W tym duchu jestem zaszczycona tym, że mogę reprezentować ambitnych i utalentowanych studentów Piatka. To właśnie Wy swoją pasją, pracą oraz zaangażowaniem nadajecie tej uczelni wyjątkową energię i charakter. Rok akademicki 2023-2024 jest ważny, ponieważ mamy okazję do refleksji nad przeszłością i patrzenia w przyszłość. 30 lat to nie tylko okres istnienia naszej uczelni, ale jest to również 30 lat sukcesów, wyzwań i osiągnięć. Jestem pewna, że każdy z nas ma swoją własną historię związaną z tą uczelnią i każdy z nas zostawi tu swoją małą cegiełkę ze wspomnieniami. Zapraszam Was do wspólnego świętowania przez ten niezwykły rok. Razem możemy tworzyć nową historię naszej uczelni i nawzajem napędzać się do osiągnięcia większych sukcesów. Życzę wszystkim udanego roku akademickiego. Razem możemy go uczynić niezapomnianym i wyjątkowym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Teraz poproszę o zabranie głosu doktoranta Szkoły Doktorskiej, pana Arkadiusza Modzelewskiego. Szanowny Panie Rektorze, Szanowni Państwo Prorektorzy, Szanowni goście, Szanowni Państwo, drodzy doktoranci i doktorantki, studenci i studentki. Inauguracja i obchody 30-lecia naszej uczelni to nie tylko okazja do świętowania minionych osiągnięć, ale również czas patrzenia w przyszłość z nowymi marzeniami, nowymi celami i ambicjami. Jako doktoranci z sukcesami bierzemy udział w międzynarodowych warsztatach. Nasze badania kończą się publikacjami już na pierwszych latach naszej naukowej ścieżki. Nawiązujemy współpracę z różnymi uczelniami spoza Polski, w tym na przykład z Uniwersytetem w Padwie oraz Uniwersytetem w Koblencji. Pragnę jednak podkreślić, że nasze osiągnięcia naszej uczelni to efekt wspólnych wysiłków każdego z nas. To nasza współpraca, pasja i determinacja, które napędzają rozwój uczelni. Dlatego z głębi serca chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy tworzą tę wspaniałą społeczność. Chciałbym podziękować władzom uczelni, wykładowcom, doktorantom, studentom oraz wszystkim pracownikom. Jednak jako przedstawiciel doktorantów szczególne słowa wdzięczności chciałbym skierować w stronę naszych promotorów, którzy nie tylko dzielą się z nami swoją wiedzą, ale także inspirują nas do osiągania coraz wyższych celów. To właśnie oni są naszymi mentorami. Wspólnie budujemy miejsce, w którym kształcimy się, rozwijamy pasję, pracujemy nad innowacyjnymi projektami i dążymy do pozytywnych zmian w nauce i otaczającym nas świecie. Wszyscy mamy przed sobą wyzwania, zarówno ci doświadczeni, jak i ci, którzy dopiero zaczynają swoją naukową i studencką podróż.
Teraz chciałbym zwrócić się przede wszystkim do młodszych kolegów i koleżanek, studentów i studentek. Życie studenta, życie doktoranta to nie tylko sukcesy, ale także chwile słabości i zwątpienia. Te chwile to jednak nieodłączny element drogi do osiągnięcia sukcesu. Dlatego, gdy nadejdą trudniejsze dni, pragnę Was zachęcić do krótkiej refleksji. Zatrzymajcie się na chwilę, bo to właśnie w tych momentach drzemią potencjalne źródła siły. Wykorzystajcie te chwile jako okazję do nauki, do zrozumienia siebie i swoich celów, a także do rozwoju osobistego i zawodowego. Niech rocznica założenia naszej Akademii pobudzi nas wszystkich do rozwoju swoich talentów i podejmowania nowych wyzwań. Zaangażowanie i pasja mają moc, która inspiruje innych, wznosi się ponad granice i wpływa na otaczający nas świat. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, nadeszła chwila, aby tradycyjnie i w symboliczny sposób rozpocząć kolejny rok akademicki. Bardzo prosimy Pana Rektora o oficjalne rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Prosimy wszystkich o powstanie. Dziękuję bardzo. Proszę zasiąść. A teraz serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu inauguracyjnego, który wygłosi dr habilitowany inżynier Adam Kuzdraliński, profesor Piatk. Tytuł wykładu brzmi Bioinformatyka – nowe perspektywy. Panie profesorze. Szanowny Panie Rektorze, Szanowni Państwo, czy działa mikrofon? Nie. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Działa. Jeszcze raz. Szanowny Panie Rektorze, Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło. Chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o bioinformatyce. W tej przestrzeni, w której biologia łączy się z informatyką, rozkwita pewna dziedzina bardzo intrygująca i ciekawa i jednocześnie pełna obietnic. To właśnie bioinformatyka. To jest taka dziedzina, w której pracujemy nad obiektami w skali mikro, nanometrów, bo kwasy nukleinowe w swojej średnicy nie mają więcej niż 1 nanometra. I nad obiektami w znacznie innych, zdecydowanie innych skalach. Pracujemy nad wielkimi bazami danych pochodzącymi z badań klinicznych, w których analizujemy różnego rodzaju problemy. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać kilka rzeczy, które dzieją się w bioinformatyce. Trochę również chciałbym opowiedzieć o tym, co my tutaj na Piatk, na tej pięknej uczelni, robimy już w zakresie bioinformatyki. Bioinformatyka jest bardzo młoda, narodziła się właściwie w latach 60. XX wieku, kiedy tylko moc obliczeniowa komputerów nam to umożliwiła, zaczęliśmy próbować przewidywać struktury białek. Jak już troszeczkę było tych struktur, zaczęliśmy tworzyć bazy danych. Jedna z pierwszych, taka, która powstała w 1982, NCBI GenBank, jedna z największych obecnie baz. I zaczęliśmy powoli składać tą wiedzę i te narzędzia jakby równolegle. Rozwój komputerów czy też maszyn szedł równolegle z rozwojem biologii molekularnej i biologii jako takiej.
I z tego wszystkiego zaczęła się tworzyć informatyka, czy też bioinformatyka. Gdzie my jesteśmy dzisiaj? Proszę Państwa, to jest probówka o objętości 2 ml. W tej probówce umieściłem DNA, wyizolowałem go z materiału roślinnego. To jest około 2 gramów. W tym DNA jesteśmy w stanie zmieścić, zdaje się, że nie mam znowu mikrofonu, czy kontynuować? Albo stacjonarny mogę przejąć. Raz, dwa, trzy. Okej. W tej ilości materiału genetycznego jesteśmy w stanie zmieścić ponad 200 000 terabajtów, co za tym idzie 2,5 miliona filmów w jakości 4K, czyli ponad 700 razy zmieścić Netflixa w takiej ilości. Tutaj jesteśmy dzisiaj. Co więcej, ta sprawa gromadzenia czy też umieszczania danych w DNA to już są realne projekty. Jest znany projekt Biblioteki Księżycowej, w który zaangażowany jest Microsoft, SpaceX. Chcemy na Księżyc wysłać to, co najpiękniejsze w ludzkiej literaturze, nauce, kulturze i umieścić to w kapsułach, które przetrwają czas. Jak myślicie Państwo, po takiej analizie, wiem, to już jest podpowiedź, po analizie nośników, tych, które mamy obecnie dostępne, które wygrały, co wygrało, jeżeli chodzi o trwałość? Oczywiście DNA. Nagle się okazało, że wszystko to, co mamy, właściwie 10-20 lat prawdopodobnie będzie ulegało awariom. Natomiast DNA, poza tym, że jest bardzo trwałe, dzisiaj prowadząc badania wykopaliskowe, uzyskujemy DNA królów, które nadal daje się analizować. Mało tego, jeżeli DNA umieścimy w odpowiednio spreparowanej formie, ono może nawet miliony lat przetrwać. To DNA możemy kopiować, możemy mieć miliardy kopii. Wyobraźcie sobie Państwo bazę danych, która ma miliardy kopii, a więc coś takiego próbujemy zrobić. W 2020 roku pokazała się bardzo ciekawa praca w Nature Biotechnology, gdzie wymyślono koncepcję DNA of Things, czyli wymyślono koncepcję podobną do Internet of Things, z tym, że zaproponowano, aby DNA umieszczać w obiektach fizycznych. Po co to robić? Otóż autorzy umieścili DNA w 5 króliczkach wydrukowanych za pomocą drukarki 3D i ta informacja w tych króliczkach zawiera całą instrukcję dotyczącą tego, jak zbudować takiego króliczka. Czyli jakby króliczek zaczyna spełniać podstawową definicję życia. Jeżeli pójść dalej i rozwijać tą technologię, możemy dojść do samoreplikujących się maszyn, które posiadają jakby instrukcję wewnątrz i nie da się tej instrukcji zniszczyć, nie niszcząc tych maszyn. Tutaj na uczelni zaczęliśmy tę sprawę rozwijać, zaczęliśmy tworzyć własne badania, zaczęliśmy kleić ze sobą DNA, umieszczać tam klucze 8-bitowe, 16-bitowe i tak dalej. Zaczęło nam się to udawać. Kiedy troszeczkę pokleiliśmy to DNA, zaczęliśmy robić próby dotyczące tego, żeby ono było trwale na obiektach, połączyliśmy je z farbą. I nagle się okazało, że uzyskaliśmy trwały konstrukt, który można nanieść na różne elementy, identyfikując je. Wyobraźcie sobie Państwo teraz dzieła sztuki, w których każdy kolor ma w sobie DNA, które są praktycznie nie do podrobienia. Albo obiekty, które muszą być chronione ze względu na przykład na swoją wartość, które posiadają swoje DNA, którego nie da się w łatwy sposób podrobić lub jest to bardzo utrudnione. Na kanwie tych naszych pierwszych eksperymentów dosłownie około tygodnia temu pokazała się nasza praca w Nature Communications, gdzie możecie Państwo przeczytać sporo na temat tego, co robimy, na temat DNA tagging. Sporo rozpisaliśmy się też na temat przyszłości tego zagadnienia, bo jesteśmy pewni, że wkraczamy w ciekawą erę, w której przedmioty martwe będą jakby w 100% identyfikowalne, na przykład z ich właścicielem. Aczkolwiek to bardzo ciekawe, bo jakby nie jesteśmy nowi w tym pomyśle. Dzisiaj, jeżeli Państwo pójdziecie do salonu Toyoty, będziecie chcieli zakupić pojazd, on w Polsce jest wyznakowany za pomocą DNA. Robi to firma z Wielkiej Brytanii. Podobnie Kia.
Czy zatem, gdzie tutaj jest nowość w tym, co my zaczynamy tutaj robić? My chcemy stworzyć system, który jest otwarty. Chcielibyśmy stworzyć system typu open source, z którego wszyscy mogliby korzystać i na przykład wykorzystywać farbę akrylową i prosty przepis do tego, żeby oznaczać rzeczy, które się posiada. Chcemy też łączyć rzeczy wirtualne ze świata wirtualnego, tak zwanego metaverse, ze światem fizycznym. Wtedy to połączenie, trochę podobne do tej koncepcji wirtualnego bliźniaka, będzie dość trwałe. Tutaj zastosowań jest zdecydowanie bardzo dużo. Moglibyście się Państwo zapytać, OK, DNA, bardzo ciekawy koncept, ale to nadal jest potrzebne laboratorium, żeby DNA odczytywać lub syntetyzować. Okazuje się, że powoli wychodzimy z takiej ery typowo laboratoryjnej. Tutaj chciałem Państwu pokazać urządzenie, które waży 90 gramów i potrafi sekwencjonować DNA. Jest wielkości mniej więcej pendrive'a. Tu jest takie moje zdjęcie. Udało mi się raz być w pobliżu siedziby tej firmy. Niestety nie wszedłem do środka, to było w Wielkiej Brytanii, bo miałem zajęcia na Uniwersytecie Oksfordzkim. No ale tak bardzo rano poszliśmy tam, już było widno, zrobiliśmy sobie zdjęcie i wróciliśmy. Natomiast oni robią niesamowite rzeczy. Oni wzięli jedno z białek, które znajduje się w bakterii, która nazywa się gronkowiec złocisty. Gwarantuję Państwu, że połowa osób na tej sali jest nosicielem tej bakterii. Zwykle nie mamy z tego powodu żadnych problemów. Natomiast wzięto bakterię, wzięto białko, którym ta bakteria atakuje nasze krwinki. Robi im dziury, w związku z tym zawartość krwinek wylewa się na zewnątrz. To jest alfa-hemolizyna tak zwana. Ktoś zauważył i przeprowadził fajny eksperyment w 1995 roku, w którym wykazano, że DNA może przez to przechodzić. To jest idealny kanał, przez który przechodzi DNA. Wzięto przy okazji, przeprowadzono taką elektroforezę, gdzie przeciągnięto to DNA przez ten por, z tym, że ciągle działo się to za szybko, to znaczy to DNA za szybko przelatywało przez ten por. I ktoś wymyślił, żeby je spowolnić, znaleziono kolejne białko o aktywności helikazy, i spowodowano, że to DNA z prędkości 10 mikrosekund zwolniło tak znacząco, że jak przyłożono do tego detektor, to zaczęto mierzyć natężenie prądu jonowego i się okazało, że te nukleotydy, które przelatują przez ten kanał, da się sekwencjonować. Nagle zobaczyliśmy sygnał, na którym widać poszczególne nukleotydy. Oczywiście sprawa jest bardziej skomplikowana, bo widzimy tak naprawdę od 3 do 6 nukleotydów w tej technologii i składamy to sztuczną inteligencją. Niemniej jednak nauczyliśmy się sekwencjonować za pomocą mikromaszyny. I stało się to niezwykle przydatne. Zobaczcie Państwo, ile kosztuje ten sekwenator. Mało tego, ten sekwenator, on kosztuje około $1000. Ten sekwenator był brany w Afryce podczas epidemii eboli i na żywo był w stanie sekwencjonować próbki. Można go wziąć. Kto wie, czy za kilka lat nie pójdziecie Państwo do MediaMarkt i nie będziecie kupować albo smartfona, albo sekwenator. Bardzo ciekawe, bo to skraca właśnie drogę dla takich wynalazków, o których mówiłem 3 slajdy wcześniej. Czyli takiego jak szybkiego tagowania za pomocą DNA, które da się odczytać takim sprytnym urządzeniem. Natomiast jeszcze do niedawna sekwenatory wyglądały w ten sposób. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie taki projekt poznania ludzkiego genomu. Stworzyliśmy pierwszą mapę ludzkiego DNA. Byliśmy z tego bardzo dumni. W 2001 roku była konferencja Tonego Blaira i Billa Clintona, na której wspólnie ogłosili, że oto mamy pierwszą mapę. Tego typu urządzenia pracowały przez 15 lat, żeby taką mapę uzyskać. Kosztowało to $3,2 miliarda, żeby uzyskać tą mapę. Natomiast, proszę Państwa, to urządzenie, które pokazałem tutaj, jest od tych wszystkich urządzeń setki tysięcy razy bardziej efektywne, a kosztuje $1000. Zaczęliśmy konstruować molekularne maszyny. Teraz te pory, które są w tych urządzeniach, są z bakterii Mycobacterium, to jest poryna A. One są jeszcze bardziej efektywne w sekwencjonowaniu i to, proszę Państwa, co robimy, to jest produkcja ogromnej liczby danych. Nie da się już tego przerobić bez maszyny, nie da się tego przerobić bez bioinformatyki i właśnie dlatego tutaj jesteśmy, dlatego bioinformatykę zaczynamy coraz szybciej rozwijać, bo ona po prostu jest potrzebna w medycynie, w farmacji i w paru innych miejscach.
Ludzki genom dzisiaj w porównaniu z tymi kosztami poprzednimi, zobaczcie Państwo, można sobie kupić sekwencjonowanie swojego genomu za około 500 euro. Ja swój zrobiłem w promocji za 199, to był Black Friday. Ale jaka to jest różnica niesamowita. I teraz patrząc na to, jak bardzo rozwinęła się technologia, mam nadzieję, że wkrótce dojdziemy do tego, chociaż do tego potrzeba bardzo wielu bioinformatyków, że każde dziecko w Polsce będzie miało sekwencjonowany genom od razu po urodzeniu. Zresztą ja pamiętam te słowa, cytuję z Genomedu, gdzie prezes kiedyś powiedział coś takiego. Uważam, podpisuję się pod tym, że to jest święta racja, tak właśnie powinno to wyglądać. Mamy trochę projektów również w Polsce na bazie tych rozwijających się technologii. Genomiczna mapa Polski to jeden z nich, on się kończy w grudniu tego roku. Tworzymy całą infrastrukturę do ludzkiego genomu w Polsce. Chcemy mieć genom referencyjny Polaka, tworzymy narzędzia, które dookoła tego genomu umożliwiają jego procedowanie, tworzymy mapę zmienności i parę innych rzeczy i za chwilę to będzie dostępne. I inny bardzo fajny projekt, Polgenom, gdzie wzięto 126 zdrowych, długowiecznych Polaków w wieku ponad 90 lat, wzięto badania kliniczne tych Polaków, wzięto wyniki biochemiczne i stworzono bazę danych. I teraz do tej bazy można mieć dostęp, można ją analizować i można na przykład badać sekrety długowieczności. Z tego wszystkiego i w Polsce, i na świecie rodzi się powoli medycyna genetyczna. Tak jak Państwo spojrzycie na siebie, różnimy się wyglądem. Tak samo różnimy się, jeżeli chodzi o genetykę i genomikę. Do tej pory, znaczy ta rewolucja już zaczęła się jakiś czas temu, ale medycyna jeszcze do niedawna działała w ten sposób, że jakby te dawki były dobre dla każdego. Dzisiaj wiemy, nawet Państwo jak stosujecie jakieś terapie, widzicie różnicę w reakcji na leki. Tą różnicę widać w genomie i w badaniach, gdzie nagle się okazuje, że jedna osoba jest szybkim, wolnym metabolizerem. Dzisiaj już wiemy, że poszczególne leki przechodzą na przykład przez 15, 20, 30 etapów. Czasami nie działa ten lek, który zjedliśmy, tylko jego produkt. I to wszystko musimy analizować. Do tego wszystkiego potrzebni są bioinformatycy. Personalizowana medycyna, czyli coś jeszcze większego. Dzisiaj około 73% leków onkologicznych w Polsce może być stosowanych w personalizowanych terapiach. Niestety, tylko około 0,5% kosztów diagnostyki w onkologii wydajemy tylko 0,5% właśnie na diagnostykę molekularną. To mało. Aczkolwiek już dzisiaj widzimy, że personalizowana medycyna jest stosowana na przykład w nowotworach płuc, w nowotworach piersi. Chociaż medycyna spersonalizowana czy personalizowana to nie tylko onkologia, proszę Państwa. W lipcu tego roku pojawił się artykuł, gdzie pisano, że w Polsce została wszczepiona spersonalizowana zastawka do serca 10-latka. I tutaj mamy pracę dla bioinformatyka. To wszystko trzeba zaprojektować. Dzisiaj wreszcie wiemy, że od 2014 roku FDA więcej niż 1 na 4 rejestrowane leki to były leki przygotowane do terapii personalizowanych, które powinny być dobrane po analizie genomu, a więc po analizie wykonanej za pomocą komputera danych genetycznych. Ja lubię, jak zaczynam bioinformatykę, zainteresować studentów tematem, często przy właśnie opowiadaniu o medycynie spersonalizowanej, lubię im mówić o przykładzie takiego markera genetycznego w ludzkim genomie. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie taki marker RS333? Pewnie nie. Znaczy on powoduje, że nie posiadamy receptora CCR5. To powoduje, że uwaga, jesteśmy odporni na HIV. Około 1% populacji posiada ten wariant genetyczny. Zwykle o tym nie wie. I ciekawostką jest to, że prawdopodobnie pojawił się w historii ludzkości wtedy, kiedy pojawiła się dżuma i był jakąś odpowiedzią na tą chorobę. Podobnie, być może też Państwo troszkę na ten temat wiecie, anemia sierpowata. Anemia sierpowata w stanie heterozygoty tak zwanej daje pewną przewagę, jeżeli chodzi o malarię. A więc okazuje się, że choroba może mieć też jakieś benefity tego rodzaju. Wreszcie syntetyczna biologia. Około 10 lat temu, czyli dość stara sprawa, aczkolwiek na kanwie tej sprawy urosło bardzo wiele bardzo ciekawych technik molekularnych,
utworzono życie w laboratorium. Posłużono się w projektowaniu genomem bakterii z rodzaju mykoplazma. Ona czasami przeszkadza nam w życiu, zakaża też próbki w laboratoriach. Natomiast wzięto jej bardzo mały genom, zidentyfikowano tam jest 485 genów, wyrzucono około 100, dołożono do tego genomu na komputerze, przeprojektowując go, dołożono nazwiska twórców tego nowego syntetycznego genomu, adres strony internetowej i 3 cytaty. I proszę Państwa, zsyntetyzowano całkowicie od nowa ten kwas nukleinowy, wrzucono go do drożdży, bo drożdże okazało się, że potrafią skleić w jedną całość ten genom. Nie znano wtedy jeszcze techniki, która by kleiła go. Okazało się, że drożdże kleją. Wrzucono ten syntetyczny całkowicie genom do innej bakterii z innego gatunku i ją przeprogramowano. Ona ożyła. Mieliśmy pierwszy syntetyczny organizm ponad 10 lat temu. Gdzie jesteśmy dzisiaj z tym tematem? No jesteśmy już dość daleko. Kolejna bardzo ciekawa rzecz. Wolne płodowe DNA. W roku 97 odkryto, że w 10 tygodniu ciąży we krwi kobiety zaczyna się pojawiać DNA dziecka. Jest go tam między 11 a 13% całego DNA. Jest dość krótkie, dzięki czemu jak uruchomimy komputer i wrzucimy tam całe to DNA, które wydobyliśmy z krwi kobiety, to jesteśmy w stanie rozdzielić DNA dziecka od DNA kobiety i zaczynamy analizować, czy na przykład są jakieś choroby genetyczne. Przede wszystkim robimy analizę po ilości poszczególnych cząsteczek kwasów nukleinowych. Dzisiaj Państwo możecie z tego niesamowitego badania już skorzystać, ono jest dostępne. Co jest ciekawe jeszcze, na kanwie tego odkrycia dowiedzieliśmy się też po jakimś czasie, że w krwi kobiety jest jeszcze jedna cząsteczka, którą pewnie Państwo kojarzycie z pandemii COVID-u, bo na bazie tej cząsteczki była zrobiona szczepionka, to jest mRNA. Okazało się, że dziecko jakby, może to brzydkie słowo, ale wypuszcza do krwi matki jeszcze mRNA. Pytanie, czy to mRNA ma jakąś wartość diagnostyczną, pozostaje otwarte. Być może moglibyśmy monitorować dużo dokładniej stan dziecka i dobrać różne elementy w trakcie ciąży, żeby na przykład walczyć z różnymi rzeczami, które mogą być nieprzewidziane w trakcie ciąży. Wreszcie projektowanie nowych lub ulepszonych leków. Jestem pewien, że słucha naszego tutaj tego wykładu mój bardzo dobry kolega. Pracował w startupie brytyjskim, teraz już zmienił trochę miejsce pracy, projektował leki w takiej bardzo wczesnej fazie. Zbiór, on mi mówił, że to było około 500 bioinformatyków, którzy pracowali nad kandydatami na leki. Jakby już jesteśmy powoli na tej fazie, że przenosimy chemiczne układy, czy też proste biologiczne układy do komputera. Już nie jest tak, że wszystko w probówce musimy sprawdzić. Kandydatów na leków coraz częściej szukamy w komputerze. Mamy już tak zaawansowane oprogramowania, które są w stanie sprawdzać wzajemne oddziaływania pomiędzy różnymi białkami. W związku z tym już takie rzeczy robimy. Mamy coraz większe badania kliniczne, czy też generalnie badania o statusie badań klinicznych, w których produkujemy niesamowite ilości danych, które potem ktoś musi przeanalizować. W związku z tym uruchamiamy Pythona, uruchamiamy R, czy inne fajne języki, które pojawiają się w zakresie data science i zaczynamy analizy i z nich wychodzą coraz ciekawsze rzeczy. Sztuczna inteligencja. Jeden z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych organizuje taki konkurs raz co 2 lata, w którym mogą brać udział zespoły z całego świata, które rywalizują, próbując zrobić predykcję struktury białek. Białka zbudowane są z aminokwasów, natomiast to, co jest tutaj najważniejsze, jak te aminokwasy, jaki kształt się z nich ułoży, i to jest kluczowe dla działania bardzo wielu lekarstw i również jest kluczowe dla medycyny. I teraz w tym konkursie w 2018 roku wzięła udział taka mała firma DeepMind, która zaprezentowała algorytm AlphaFold. Wtedy byli gdzieś w czołówce, nie wygrali, tam dostali 100 białek, ileś tam przewidzieli strukturę prawie prawidłowo, nie było jeszcze wielkiego szumu. Natomiast na bazie tych doświadczeń przebudowali swój model, przebudowali go w kierunku sieci neuronowej typu Transformer, którą Państwo pewnie znacie z czata GPT. Ona okazuje się być skuteczna w wielu też innych zastosowaniach. To jest czat GPT, bardzo proszę, bioinformatyki. W 2020 roku rozbili bank.
wyprzedzili wszystkich o wiele długości, prawie wszystkie białka przewidzieli prawidłowo. Mało tego, dogadali się z Europejskim Instytutem Bioinformatyki i w przeciągu dość krótkiego czasu przerobili wszystkie ludzkie białka i z takiego poziomu, że mieliśmy około 17% ludzkich białek zidentyfikowanych co do struktury, podskoczyliśmy prawie do 100% w bardzo krótkim czasie. Znane mi są też takie przykłady. W Niemczech jeden z instytutów przez 10 lat próbował dojść, jaka jest struktura jednego z białek wybranej bakterii. Przez 10 lat im się to nie udawało. Wrzucili do AlphaFoldu, w 30 minut rozwiązał ich problem, który przez 10 lat był jakby nie do rozwiązania. Mało tego, AlphaFold, i tu muszę się uśmiechnąć w kierunku jednego z członków z mojego zespołu bioinformatyków, który między innymi przy czymś takim pracuje, AlphaFold może służyć projektowaniu przeciwciał. To jest chyba tutaj najfajniejsze, bo przeciwciała zaczynają być dużą częścią terapii onkologicznych, czy też innych terapii. Potrafimy powoli skierować przeciwciała przeciwko temu, czemu chcemy, jakby projektujemy je, tworzymy sztuczne, czy w połowie sztuczne przeciwciała. I AlphaFold i narzędzia, które są budowane na bazie AlphaFold, jest takie narzędzie IgFold, służą do tego, żeby modelować przeciwciała. Robimy to coraz lepiej. Wreszcie CRISPR. Pewnie Państwo słyszeliście o tak zwanych genetycznych nożyczkach, które zostały... Po prostu zauważyliśmy, że bakterie mają swój układ odpornościowy i to jest taki bank pamięci, w którym one zapisują fragmenty kwasów nukleinowych tych na przykład wirusów, które je atakowały. To jest taki bank pamięci, można powiedzieć układ odpornościowy. My zauważyliśmy, że on ma fajne nożyczki, ten układ odpornościowy. Wyciągnęliśmy je i zaczęliśmy nimi ciąć ludzkie DNA i wkładać w nie różne rzeczy. Nauczyliśmy się powoli leczyć choroby, które do tej pory nie były uleczalne. Układ ten ulega stałym poprawkom, jeżeli chodzi o część biochemiczną, ale jest dość ciężki, jeżeli chodzi o część tą projektową. My musimy zaprojektować kwasy nukleinowe, które rozpoznają konkretne miejsca w genomie. Mamy więc takie podmioty jak Desktop Genetics, którzy zaprzęgli AI do tego i nagle się okazało, że takie problemy jak obecność wielu kopii genu, obecność pseudogenów, DNA jest też spakowane, czasami niektóre jego rejony są schowane z tego powodu. Oni zaczynają przekierowywać te wszystkie problemy na AI. Za chwilę być może będzie tak, że będziemy chcieli coś zreperować w ludzkim organizmie i sztuczna inteligencja zrobi to za nas. Bardzo fajna perspektywa. Terapie na pewno staną się skuteczniejsze. Epigenetyka. To jest bardzo ciekawa rzecz. Ja mówiłem dzisiaj Państwu bardzo dużo o DNA. DNA możemy traktować jak system operacyjny komórki, natomiast mamy coś jeszcze. Można by to przyrównać do nakładki na system operacyjny. To jest epigenom tak zwany. To są pewne modyfikacje DNA. Okazuje się, że one się zmieniają w ciągu życia. Dzisiaj już wiemy, że związane są na przykład z procesem starzenia. Są powiązane na pewno z chorobami neurodegeneracyjnymi, z chorobami cywilizacyjnymi, ale tu są jeszcze ciekawsze rzeczy. Tutaj zachęcam Państwa do obejrzenia TEDxa z Bratysławy. Jak wpiszecie Państwo w Google TEDx Bratysława Epigenomics, to znajdziecie Państwo wykład człowieka, który się naukowo tym zajmuje. Okazało, w 1998 roku w Kanadzie miała miejsce burza lodowa. I te kobiety, które były wtedy w ciąży, były poddane sporemu stresowi. One urodziły dzieci. Analiza genomu tych dzieci wykazała, że te dzieci mają zmiany epigenetyczne wywołane strachem ich matek. Mało tego, głód pod koniec II wojny światowej w Danii skutkował tym samym. Czyli nagle się okazuje, że coś się w epigenomie dzieje, to się potem przekłada na zachowanie. Okazało się, że te dzieci po tej kanadyjskiej burzy lodowej są jakby bardziej skłonne do zachowań, które są charakterystyczne dla ludzi, którzy przeszli duży stres. Te badania się coraz bardziej rozwijają. Oczywiście nie obędzie się tutaj bez bioinformatyki, bo badania z epigenetyki musimy nakładać na badania z DNA, na ekspresję genów i wiele innych warstw, które są produkowane w trakcie analizy danych. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Generalnie nasze starzenie się to jest
po części wpływ genów, po części wpływ środowiska. Uważa się, że to jest również troszeczkę to, jak się odżywiamy, czy określoną aktywność fizyczną wykazujemy. Sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Powiem Państwu, że powoli zaczynamy zbierać te ogromne bazy z różnych eksperymentów i zaczynamy wyciągać coraz ciekawe wnioski. Pamiętam, jak udzielałem około 2 lata temu komentarzu dla Newsweeka odnośnie tak zwanych białek długowieczności. Mamy coś takiego, one się nazywają sirtuiny. Okazuje się, że one są dość uniwersalne właściwie dla całego świata istot żywych. Na bazie tych białek udało się już wydłużyć życie myszy domowej, nicienia, muszki owocowej i paru innych. Nie wiem, czy nawet w naczelnych już coś tam się nie udawało zrobić. Ale sprawa nadal jest trudna, bo jakby biologia jest stworzona do tego, żeby umierać od początku. Natomiast zaczynamy przy tym grzebać, zaprzęgamy do tego sztuczną inteligencję również i powoli pojawiają się ciekawe koncepcje, włącznie z tym, że zaczynamy umieć wyciszać pewne rzeczy epigenetycznie, czy nawet dowiadujemy się, że stare dobre leki na cukrzycę potrafią nam zmieniać epigenom. O tym Państwo pewnie nie słyszeliście. Wracam do tego TEDxa z Bratysławy, tam jest na ten temat trochę powiedziane. Bardzo ciekawe zagadnienie. A epigenom z kolei jest związany ze starzeniem się. Neuronauka, czy też neurobiologia to kolejny obszar, w którym bioinformatyka bardzo szybko się rozwija. Chociażby nawiązując do poprzedniego slajdu, proszę Państwa, jeżeli na przykład nauczymy się wydłużać życie człowieka o 100%, jest duże prawdopodobieństwo, że nasz układ nerwowy po prostu tego nie wytrzyma. W ciągu życia zbieramy różnego rodzaju mikrourazy i one jakby sumując się potrafią unieruchomić centralny układ nerwowy czy inne sprawy i jakby tutaj pojawia się znowu potrzeba analizy działania mózgu, rozwikłania tego, w jaki sposób on się rozwija i w jaki sposób dochodzi do degradacji tych ośrodków, które są istotne dlatego, żeby odbierać rzeczywistość w sposób właściwy. A więc tutaj powstają różne narzędzia. Bardzo ciekawe na przykład rzeczy robi Baker Lab z Harvard Medical School. Oni analizują różnego rodzaju schorzenia psychiczne i tworzą narzędzia fenotypujące. Fenotyp to w biologii, bioinformatyce, biotechnologii cecha. Więc oni analizują różnego rodzaju cechy po to, żeby poprawić terapię. Ale na bazie tych ich doświadczeń możemy również budować bazy pod przyszłe jakby próby poradzenia sobie z efektami starzenia, efektami chorób neurodegeneracyjnych i innych. Zachęcam Państwa do odwiedzenia ich strony, robią niesamowite rzeczy. Mam nadzieję, że kiedyś uda się z nimi powspółpracować. Mikrobiom, kolejne super ciekawe zagadnienie. Okazuje się, mikrobiom jakby najczęściej kojarzy się z tym, co mamy w jelitach, a tak naprawdę mamy mikrobiom wszędzie, na skórze. W każdym razie w naszych organizmach jest więcej mikroorganizmów niż naszych komórek. To są ogromne ilości danych, które powoli zaczynamy zbierać. Analizujemy mikrobiom, posługując się na przykład tym sekwenatorem malutkim, który Państwu pokazywałem i próbujemy wyciągać z tego wnioski. Mikrobiom wpływa na nasze zachowanie, potrafi wpływać na nasze emocje. Wiemy, że wpływa oczywiście na funkcję układu pokarmowego, ale ma też ogromny wpływ na immunologię. Z tego wszystkiego robi się niesamowita sieć połączeń pomiędzy naszym jelitem i naszym mózgiem i paroma innymi rzeczami. Powiem Państwu, że na przykład nie byłbym biotechnologiem, gdybym nie robił różnych dziwnych rzeczy biotechnologicznych, więc ja kilka lat temu sobie wytrułem mikrobiom, żeby go zmienić. Robiłem to oczywiście pod opieką gastrologa, żeby tutaj nie było, że robię totalnie dziwne rzeczy. I proszę Państwa, może to jest pewien dowód anegdotyczny, bo oczywiście to nie jest jakby doświadczenie, ale zmienił mi się gust, jeżeli chodzi o żywienie po tym zabiegu. To było bardzo ciekawe, potem odbudowywałem go z gastrologiem na bazie oczywiście probiotyków i zaobserwowałem pewne ciekawe zmiany. Jest coraz więcej publikacji, które dowodzą, że te bakterie, które mamy w sobie, na sporo rzeczy wpływają. To jest też ciekawe zagadnienie, jeżeli chodzi o przyszłe podróże na Marsa. Co się stanie z mikrobiomem, jak on na to zareaguje i czy przypadkiem zupełnie się nie rozreguluje. Jeżeli on się rozreguluje, to prawdopodobnie my też. AI w ochronie roślin. O tym Państwu chciałem powiedzieć, bo taki ciekawy projekt wymyśliliśmy w zespole i też chciałem Państwa prosić o trzymanie jakby kciuków za ten projekt. My sobie wymyśliliśmy, że można zaprząc bioinformatykę do ochrony roślin.
Ja się wywodzę z Uniwersytetu Przyrodniczego i kiedyś miałem takie projekty, gdzie personalizowaliśmy ochronę roślin i wymyśliliśmy sobie tutaj, że stworzymy cały system, który od początku do końca będzie sterował ochroną roślin w gospodarstwie. Mało tego, rolnik będzie dysponował inteligentnym jakby opryskiwaczem, który sam będzie robił zabieg. Sam będzie widział rośliny, będzie rozpoznawał ogniska chorób, będzie prowadził zabiegi, będzie dobierał środki ochrony roślin. Dlaczego? Bo jakby jako praktyk już dawno widziałem to, że jak mamy całą grupę doradców rolnych w rolnictwie, to bardzo często jest tak, że oni doradzają, żeby zastosować jakiś środek, bo on jest na magazynie, bo trzeba go sprzedać. Tak by nie jest to obiektywne. Jak stworzymy system, system stanie się obiektywny. I być może dopiero wtedy istotnie obniżymy stosowanie środków ochrony roślin z takiego, które mamy teraz, do jeszcze niższych wartości. Bioinformatyka ma również coraz większą rolę w komórkach macierzystych. Pewnie Państwo słyszeliście o komórkach macierzystych. W 1981 roku odkryto komórki macierzyste i długo trwało, zanim nauczyliśmy się troszeczkę nimi sterować, ale tylko troszeczkę. W 2006 roku udało się przemienić fibroblast z ludzkiej skóry w komórkę macierzystą, czyli przeprogramowaliśmy go i z powrotem stał się komórką, która była w stanie tworzyć inne komórki, na przykład nerwowe. Ale to mało. Dzisiaj są banki komórek macierzystych. Ja osobiście zdeponowałem córce komórki macierzyste. Uważam, że to jest rokująca część biologii. Natomiast ciągle bardzo mało umiemy w tym zakresie. I tu uważam, że coraz większą rolę będzie miała bioinformatyka. Ponieważ komórka macierzysta, jak każda inna komórka, jest bardzo skomplikowanym układem, którego nie da się analizować bez pomocy maszyny. Powiem Państwu taki przykład. W momencie, kiedy prowadziliśmy doświadczenia w projekcie Zielona Chemia, nie mogliśmy zmusić grzybów do pewnych określonych zachowań. Pamiętam, jak zespół walczył, żeby one na przykład nie zalepiały takiego mieszadełka w bioreaktorze. Grzyby zalepiają, bo to są grzyby strzępkowe. Tworzy się pleśń i ona wszystko zakleja. Jeden dodatek do pożywki spowodował, że one zaczęły tworzyć małe kuleczki. Jeden dodatek. Teraz sobie I to było jakby wszystko manualnie zrobione. Teraz sobie wyobraźcie Państwo, że zaprzągamy komputer, wrzucamy wszystkie zmienne, które są potrzebne do analizy zachowania komórek macierzystych. Zresztą w 2006 roku już coś takiego wstępnie zrobiono, bo one zostały przeprogramowane, zaprojektowano to. Natomiast z całą pewnością pójdzie to dalej. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Dzisiaj jesteśmy już dalej. Na przykład są udane eksperymenty, które myślę dalej będą rozwijane, które polegają na tym, że przeprogramowano naczynia krwionośne i wyobraźcie sobie Państwo, że mamy naczynia zapchane przez miażdżycę w okolicy serca. Właściwie bardzo słaby temat, bo trudno z tym walczyć. To się czyści, najczęściej się to nie udaje. Natomiast wyobraźcie sobie Państwo, że zmuszamy nasz układ krwionośny do wyprodukowania alternatywnych naczyń krwionośnych, które omijają to miejsce. Niesamowita sprawa. To już się wstępnie udało. Natomiast ile tu jest zmiennych do opanowania, te komórki po prostu trzeba oszukać. My znamy ten proces, angiogeneza znana jest z onkologii, ale teraz, żeby to opanować i zrobić taki kierunek tych przemian, jaki byśmy chcieli, to już jest wyższa matematyka, wyższa bioinformatyka. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, w styczniu tego roku około 1 miliard złotych w przeliczeniu na złotówki dostała firma, która ma wskrzesić mamuta, ma wskrzesić ptaka dodo i tygrysa tasmańskiego. Czy oni to zrobią? Moim zdaniem tak. Okazuje się, że słoń azjatycki jest bardzo podobny do mamuta, a mamy trochę DNA mamuta i mamy tą technologię CRISPR, o której Państwu mówiłem. Teraz zespół, jak sądzę, siedzi przed komputerami i projektuje genom mamuta. Jakby nowego, bo nie mamy oryginału, ale na bazie słonia azjatyckiego raczej da się go odtworzyć. Z tygrysem tasmańskim będzie trochę problem, bo diabeł tasmański nie jest zbyt blisko spokrewniony, dodo może być łatwiejszy. Wreszcie bioinformatyka w kosmosie. Nie wiem, czy Państwo wiedzieliście, że sekwenatory już były w kosmosie na stacji ISS. Chcemy je też wysłać na Marsa, żeby były detektorem życia. Te sekwenatory nanoporowe mogą zadziałać jak detektor polimerów i chcemy je tam wysłać. Mało tego, jak Państwo wiecie, jeżeli wyślemy ludzi na Marsa, to wyślemy sporo biologii. Wyślemy też prawdopodobnie rośliny, będziemy musieli dać im coś jeść, być może będziemy musieli sobie radzić z operacją wyrostka na Marsie.
Wydaje się, że analiza danych biologicznych i wnioskowanie z użyciem narzędzi bioinformatycznych z pewnością nam to umożliwi. Wydaje się, że bioinformatyka to przyszłość. Mam nadzieję, że na tym wykładzie Państwu to udowodniłem. Powstaje coraz więcej miejsc pracy dla bioinformatyków. Coraz więcej podmiotów uruchamia etaty dla bioinformatyków. Ja, tworząc bioinformatykę tutaj na Piatk, nie miałem problemu z tym, żeby znaleźć oferty pracy, na bazie których zmontowaliśmy przedmioty. Bo zrobiliśmy to właśnie w odpowiedzi na to, co się dzieje na rynku. Wierzymy w to, że bioinformatyka i inne połączenia informatyki z innymi dziedzinami to jest właśnie przyszłość. I dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Panie Rektorze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za fascynujący wykład. Wygląda na to, że jesteśmy gotowi, aby rozpocząć nowy rok akademicki. Zatem chciałabym... Tak, zapraszam. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o pozostanie w swoich miejscach do czasu wyjścia orszaku. Na początku. Dziękujemy serdecznie.